Cześć, jestem Bartek Wyszyński. Jestem absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jak również asystentem w pracowni multimediów. Na co dzień pracuję jako motion designer, ale od jakiegoś czasu specjalizuję się w animacjach, które generują się na żywo i najczęściej są jeszcze interaktywne. Miałem przyjemność dostać zaproszenie na tworzenie wizualizacji na koncert w planetarium w ramach festiwalu Przemiany. Do tego bardzo dużego zadania zaprosiłem również dwójkę bardzo zdolnych artystów, Sonię Kazimierczak i Michała Rusnarczyka. Dla mnie taką ciekawą rzeczą, która była w tym projekcie, było to, że nasza trójka zderzyła się zupełnie różnymi narzędziami. Michał na przykład generował miasta dzięki sztucznej inteligencji, Sonia tworzyła przestrzenie w silniku Unreal Engine. Ja natomiast korzystałem głównie z touch designera, tworząc rzeczy, które mogłyby również lecieć na żywo. W ramach tego wydarzenia przygotowywaliśmy wszystkie materiały około 1,5–2 miesięcy. Był to bardzo powolny proces, też przez specyfikę tego miejsca. Jakby mamy ogromny ekran, który sprawia wrażenie wejścia w rozszerzoną rzeczywistość bez okularów. Muzyka Resiny, Karoliny Rec, jest bardzo ciekawa i specyficzna. Jest bardzo zdolną artystką, która gra na wiolonczeli, korzystając z różnych elektronicznych urządzeń. Ta muzyka jest o tyle ciekawa, że jest bardzo atmosferyczna, niesie bardzo głębokie, często ciężkie nastroje i dogrywanie się z wizualizacjami do takich motywów to było bardzo odświeżające wyzwanie. Ja osobiście bardzo dużo z dźwiękiem pracowałem w życiu i muzyką. Jestem lektorem i to też się przydaje w takiej sytuacji, jeżeli mamy właśnie zilustrować muzykę, to jakoś się to tak bardziej czuje. Słuchając muzyki Karoliny Resiny, przenosiła mnie ona do takich wyabstrahowanych światów, w jakiś taki stan medytacji czy transu. I to uczucie zainspirowało mnie do wykreowania takiego świata właśnie za pomocą 3D, za pomocą silnika Unreal Engine i przeprowadzenia takiego spaceru wewnątrz tego świata jako formę wizualizacji do muzyki. Powiem szczerze, że ja faktycznie na co dzień podczas swoich koncertów korzystam z wizualizacji. Często jakby uciekam się do takich zabiegów. Natomiast w przypadku tej konkretnej współpracy postanowiłam jak najmniej ingerować w pracę tych młodych ludzi, ponieważ wydawało mi się, że takie świeże i zupełnie nowe podejście jest ogromną wartością samą w sobie. Byłam czasami bardzo zaskoczona tym, co zobaczyłam, ale było to dla mnie niesamowicie odświeżające. Podsumowując, było to nie lada wyzwanie. Samo tworzenie materiałów pod tak specyficzny ekran, jakim jest ta kopuła, było bardzo czasochłonne. Zaliczyć takie miejsce jak to wielkie szczęście.